W dzisiejszym odcinku zbuduję wyjątkowy komputer z okazji 10-lecia istnienia studia One More Level, które odpowiada za taki tytuł jak Ghost Runner. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Czugatech Mod. Jak już wiecie, dzisiaj będę tworzył bardzo wyjątkowy komputer, ponieważ z okazji 10 lat działalności studia One More Level. I studia, które jest bardzo dobrze znane z takiej gry jak Ghost Runner. Jak możecie już zauważyć, będzie tutaj customowe chłodzenie cieczą, nie tylko na procesorze, ale także na karcie graficznej. Tutaj w kadrze nie ma jeszcze obudowy, za chwilę do niej wrócimy. I moi drodzy, ten odcinek powstaje dzięki współpracy z firmą Intel. To teraz zobaczcie, z czego dokładnie będzie się składał cały ten customowy zestaw. Obudowa, do jakiej wlecą wszystkie części, to Cougar FV270 z bardzo dużym przeszkleniem i nowoczesnym designem. Sercem naszego peceta będzie Intel Core i9 14 generacji 14900KF. Karta graficzna, którą zwodujemy, to Nvidia GeForce RTX 4090 ROG Strix Gaming 24 GB od Asusa. Płyta główna Asus ROG Strix Z790F Gaming Wi-Fi 2. Kartę graficzną zamontujemy w pionie za pomocą specjalnego uchwytu od Cooler Mastera. Całość zasilimy zasilaczem od MSI MPG A1000G. RAM wlatuje od Kingstona Fury Renegade 64 GB. Dysk na M2 od Samsunga SSD 980 1 TB. Procesor i karta graficzna zostanie zwodowana sprzętem od AlphaCool i tym razem wykorzystamy dosyć specyficzny rezerwuar z pompą, jakiego jeszcze nie montowałem. A wszystkie linki do części oczywiście jak zawsze wrzucam Wam w opisie. Zdarzyło się stworzyć już kilka naprawdę niestandardowych komputerów, tak jak na przykład ten czy ten. I akurat w tym projekcie chciałem, aby wszystko zostało zawarte w bardziej klasycznej obudowie, a żebym mógł delikatnie ją zmodyfikować. A na pewno chciałbym użyć głównie dwa kolory, czarny i czerwony, który dość mocno kojarzy się na przykład z grą Ghost Runner 1. Też bardzo mi zależało, żeby wnętrze było bardzo dobrze widoczne, dlatego wybrałem właśnie tak duże przeszklenie. Ale zobaczcie bliżej, jaki mam plan na rozstawienie wszystkiego. Wiadomo, bez zaskoczenia w tym miejscu będzie znajdowała się płyta główna. Karta graficzna zostanie zwodowana i zostanie postawiona w pionie. Następnie, jeżeli chodzi o rezerwuar z pompą, będzie on dosyć niestandardowy i zobaczycie go później, który będzie umieszczony w tym miejscu. Na górze zostanie wrzucona chłodnica o grubości 45 mm 360 na 3 wentylatory. I tutaj w ogóle jest bardzo ciekawe miejsce z wentylatorem, ponieważ tą nakładkę można wymienić na kręcącą się i postawić tutaj figurkę. Ja niestety musiałbym czekać bardzo długo na dostawę takiej platformy, więc tutaj troszeczkę zaimprowizuję i stworzę ją na drukarce 3D. Przynajmniej mam taką nadzieję. A po co? Ponieważ bezpośrednio od studia otrzymałem modele z Ghost Runnera. Montaż jak zawsze zaczynamy od przygotowania płyty głównej. Dostawienie stopki pod blok chłodzenia procka, zamontowanie procesora, dorzucenie pasty. Dla ciekawych, zawsze robię to techniką rozsmarowania po całej powierzchni. Dajcie znać, jaki dla Was jest najlepszy sposób. Po skompletowaniu płyta wlatuje już do naszej obudowy. Właśnie, moi drodzy, pamiętajcie o naszym Discordzie technologiczno-moddingowym Intel, na którym oprócz technologicznych zajawek także możecie testować najnowszy sprzęt od naszych partnerów. Całkowicie za darmo. Link do Discorda wrzucam Wam w opisie i tam poznacie wszystkie szczegóły. Jestem tam codziennie do Waszej dyspozycji. Moi drodzy, część podzespołów wstępnie już została umieszczona i podłączona do zasilacza. Teraz przejdę do montowania radiatora razem z wentylatorami, a następnie dosyć specyficznego rezerwuaru właśnie w takiej oto formie. Zazwyczaj były to formy takie bardziej tubowe, które umieszczałem w moich customowych komputerach. I tutaj właśnie mamy pompę, która będzie napędzała cały ten płyn. Chciałem po prostu spróbować czegoś nowego i stwierdziłem, że akurat do tej obudowy może fajnie pasować, zajmie mniej miejsca i będę mógł umieścić więcej elementów customowych w środku. Tak wygląda nasza chłodnica i ma dosyć specyficzny układ wyjść-wejść, jeżeli chodzi o podłączenie chłodzenia wodnego. Ale oczywiście w ofercie można dobrać inne, ja akurat wybrałem taki, żeby mieć większą swobodę ruchu właśnie w tej obudowie. Czas na sprzęt od AlphaCool. Montujemy chłodnicę wraz z wentylatorami i rezerwuarem. Powiem Wam, że wygląda bardzo fajnie i mimo tego, że jest dość gruby, to i tak mamy jeszcze sporo miejsca na zaaranżowanie środka. W tym przypadku jest to ważne, bo mam jeszcze plany wizualne. Karta graficzna i wodowanie. Czasami aż szkoda rozbierać pięknie wyglądającej grafiki, bo biały kolor wygląda świetnie, ale zazwyczaj w kartach 4090 moduły chłodzenia są dopasione. Dzięki wodowaniu kart największym plusem jest zwiększenie wydajności chłodzenia i oczywiście miejsce. Radiator kart jest olbrzymi.
Wszystkie podzespoły są już na swoim miejscu. Więc teraz tak, zaplanowanie całego obiegu. Postanowiłem, że pokażę Wam to na GoProsie. Myślę, że będzie to całkiem dobrze widać. I tak, tutaj mamy nasz nietypowy rezerwuar razem z pompą, więc z niego będziemy wychodzili tutaj do naszej chłodnicy. Te wyjście wydaje mi się tutaj najlepsze i najprostsze do połączenia. Następnie z naszej chłodnicy ciecz będzie wychodziła do karty graficznej, która znajduje się tutaj. Z karty graficznej wejdziemy bezpośrednio do procesora i następnie z naszego procesora będziemy już wjeżdżali tutaj do naszego rezerwuaru razem z pompą. I w taki oto sposób obieg będzie się zamykał. Staram się tak rozmieścić, żeby było praktycznie i te sznurki nie zajęły jak najwięcej miejsca, no bo też ta obudowa nie jest jakaś gigantyczna, a chcemy jeszcze tutaj umieścić parę gadżetów. Wyginanie rurek. Pamiętam, jak mój pierwszy projekt trwał 2 dni i sporo zniszczonego plastiku po nim pozostało. Niestety praktyka w tej kwestii jest najważniejsza. Na jednym z odcinków zrobiłem tutorial, jak przygotowuję rurki, więc warto sprawdzić przed swoim pierwszym razem. Może cały układ nie jest skomplikowany, ale bardzo zależało mi, aby obieg nie zajął dużo miejsca i podzespoły były dobrze widoczne. Parę godzinek i udało się. Cały obieg mamy zamknięty, sprawdzona szczelność, więc nigdzie płyn nie powinien uciekać. Teraz całość zalejemy czerwonym płynem. Mamy kolor czarny, będzie czerwony, coś z białego, tak żeby zbliżyć się do identyfikacji wizualnej studia One More Level. Wodowanie to dla mnie największa satysfakcja w całym projekcie. Widzisz, że na tym etapie nic nie cieknie, a cały komputer ożywa. Czerwony płyn jako akcent One More Level pięknie siadł do całego konceptu. Nawet już mam plan na finalne podświetlenie. Jak komputer mamy już w sumie gotowy, to teraz przechodzę do przygotowania elementów właśnie figurki Ghost Runnera czy katany, którą wydrukuję żywicą na drukarce 3D. Taki druk trochę trwa, w całości wszystko drukowało się około 12 godzin. Dobrze, tutaj nam się wydrukowało już logo One More Level, które przyczepię na kartę graficzną. No tylko tutaj muszę dodrukować jeszcze element w kolorze czerwonym. I tutaj tak, mam wydrukowanego Ghost Runnera. No niestety supporty były dosyć agresywne, dlatego zostały kropki. Będę musiał go przeszlifować. Natomiast nasza katana naprawdę wyszła fajnie, więc do niej tylko dodrukuję na drukarce 3D statyw i ona będzie sobie stała na piwnicy. Teraz wykończenie. Bardzo ważnym zadaniem w całym projekcie było to, aby był mobilny i praktyczny. Dlatego też wleciało kilka dodatków w postaci figurki Ghost Runnera czy katany. Cały czas uczę się jeszcze druku z żywicy i różne uzyskuję efekty, ale im częściej używam druku, tym coraz mniej błędów popełniam. Elementy pomalowałem aerografem, które później pocieniuję, aby zbliżyć się do rzeczywistej postaci w grze. Aby wypełnić obudowę, wydrukowałem jeszcze kilka elementów nawiązujących do 10. rocznicy studia. Dorzuciłem napis na radiatorze, karcie graficznej, kilka wydrukowanych akcentów jedynki, które umieściłem w niektórych miejscach. I na boku obudowy pokusiłem się, aby umieścić dużą dziesiątkę z napisem z drukarki 3D. Mam nadzieję, że nie przesadziłem, ale to już zostawiam do Waszej oceny. To zakładamy budę i prezentacja. I tak prezentuje się skończony komputer z okazji 10. rocznicy studia One More Level. Czerń, czerwień i biel to główne kolory towarzyszące marce. Pełne, customowe chłodzenie wodne i topowe podzespoły stworzyły nową maszynę do zadań specjalnych. Dla całej ekipy życzę 100 lat i kolejnych sukcesów na arenie międzynarodowej, a Was oczywiście zachęcam do subskrypcji z dzwonkiem, pozostawienia łapki w górę i dajcie znać, jak podoba Wam się nasz nowy projekt. Koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć!